Witam wszystkich ponownie. Mamy ciepłe lato. Na taką pogodę mam dla Was idealne ciasto. Orzeźwiające, cytrynowe, nie za słodkie, po prostu pyszne. Proste do zrobienia, z bitą śmietaną, cytrynowym kremem i lukrem cytrynowym. Na biszkopcie. Idealne do kawy. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od masy budyniowej. Mam 900 ml wody, wlewam sobie większość do garnka, odrobinę zostawiam, żeby rozpuścić w niej proszki budyniowe. Budyń wyjątkowo będziemy gotować na wodzie, nie na mleku. Do pozostawionej wody wsypuję proszek z 4 budyni śmietankowych z cukrem. Każdy z tych budyni ważył 60 g. Mieszam i jak się zagotuje moja woda, ugotuję w niej budyń. W międzyczasie wycisnę sobie sok z 4 cytryn. Sok gotowy. Przygotowałam sobie również 1 galaretkę cytrynową. Woda się zagotowała. Możemy ugotować nasz budyń. Wlewamy mieszając. Mieszamy dokładnie i podgrzewamy, aż zaczną pojawiać się bąbelki, czyli budyń się zagotuje. Wtedy wyłączamy gaz. Dolewamy sok z 4 cytryn, który przed chwilą wycisnęliśmy i mieszamy energicznie, aż się połączy razem z naszą masą. Ogień jest wyłączony, pamiętajcie. Jak się rozmiesza, dosypujemy 1 cytrynową galaretkę i jeszcze mieszamy, żeby się nam wszystko połączyło. Jak już jest połączone, gładka masa, zostawiamy ją do całkowitego wystygnięcia. Teraz przygotujemy sobie biszkopt. Mam tutaj w misie robota 4 białka. Muszę je ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli. Jak mi się mocno spienią, dodam sobie szklankę cukru i będę ubijała tak przez kilka minut, aż będą sztywne. Białka mam już utarte, dodajemy po 1 żółtku. Dalej ucierając. I gotowe. Do masy przesiewamy szklankę mąki pszennej i łyżeczkę proszku do pieczenia. I mieszamy już szpatułką lub drewnianą łyżką, nie robotem. I gotowe. Przygotowałam sobie już blaszkę do pieczenia o wymiarach 35 na 25 i będziemy przekładać do niej naszą masę. Blaszkę wyłożyłam sobie jak do biszkoptów papierem do pieczenia tylko na spodzie. Masę wygładzamy w blaszce i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i będziemy piekli do suchego patyczka około 20-25 minut. Gotowy biszkopt studzimy. Po wystygnięciu biszkopt obkrajamy od brzegów i zdejmujemy z niego papier. Stawiamy z powrotem do blaszki. Do misy robota przekładam 250 g masła
najlepiej w temperaturze pokojowej. Dodaję do masła 3/4 szklanki cukru i ucieramy. Jak masło utrze nam się już dobrze z cukrem, to dodajemy po łyżce ugotowany budyń. Pamiętajcie, że on musi być całkowicie wystygnięty. Ucieramy na gładki krem. Masę wykładamy na biszkopt. Ja mojego biszkoptu już niczym nie nasączam, ale jeśli wolicie, możecie nasączyć go odrobinę herbatą. Ciasto wstawiamy do lodówki, żeby odrobinę stężało. Został nam jeszcze krem śmietanowy. Mam tutaj w misie Robota 1 litr śmietanki kremówki. Do śmietanki dodam 4 łyżki cukru pudru i ubiję ją na sztywno. Pamiętajcie, że śmietanka, żeby się dobrze ubiła, musi być mocno schłodzona. Do ubitej śmietany dosypuję 4 fiksy do śmietany, żeby była masa bardziej sztywna. I jeszcze krótko z nimi zamieszam. I gotowe. Ciasto wyjęłam z lodówki, już zaczęło tężeć. Wykładamy na nie bitą śmietanę. Najlepiej wykładać ją partiami w kilku miejscach, wtedy łatwiej będzie ją rozprowadzić po całości, ponieważ masa pod spodem jeszcze nie jest całkowicie sztywna. Delikatnie rozprowadzamy po całości. Na bitą śmietanę wykładamy herbatniki, moczone w zwykłej herbacie, niesłodzonej. Herbata musi być już zimna, więc przygotujcie sobie ją wcześniej. Wykładamy na wierzch, na całą powierzchnię. I jeszcze ostatnia rzecz na wierzch, lukier. Szklanka cukru pudru i sok z 1 cytryny. Mieszamy i takim lukrem polewamy herbatniki po wierzchu. Ciasto schładzamy w lodówce, najlepiej przez całą noc, żeby herbatniki zmiękły i biszkopt pod spodem również, a ciasto stężało. Na drugi dzień możemy kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!